Witam serdecznie dzisiaj o poranku. Co słychać w gospodarce w październiku? To jest temat przewodni tego wpisu. Oczywiście na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. Jeżeli chcesz śledzić mój portfel, zachęcam do wysłania specjalnej wiadomości, adres e-mail poniżej, a będziecie otrzymywać wiadomość z informacjami, jak modyfikuję mój portfel w zależności od zmieniającej się sytuacji rynkowej, na indeksach giełdowych, na Forexie, na surowcach, na obligacjach, a nawet na Bitcoinie. I oczywiście zachęcam do dłuższego niż zwykle obserwowania, oglądania materiałów reklamowych na kanale, ponieważ cały przychód reklamowy za listopad zostanie przekazany na prezenty dla biednych dzieci na polskiej ścianie wschodniej. Więc zapraszam do tego, żeby dłużej niż zwykle obserwować te reklamy, które się pojawiają na kanale. Informuję także, że wszystkie materiały, które zostały pobrane, żeby stworzyć ten wpis, pochodzą z dwóch platform, Xstation 5 i z Bloomberga. Zaczynamy! Co słychać w gospodarce w październiku? Rynki na całym świecie obserwują i dyskontują teraz na naszych oczach, co się dzieje w gospodarce, jakie są perspektywy gospodarcze. Ponieważ teza główna jest taka, że czeka nas spowolnienie i recesja w amerykańskiej gospodarce i ta teza była uwzględniona przez giełdy papierów wartościowych co najmniej do początku października tego roku, kiedy, jak pamiętamy, rynek zaczął testować średnią 200-sesyjną na wykresie tygodniowym na indeksie S&P i oczywiście w takiej sytuacji, jeżeli zostałaby ona pokonana, byłby to sygnał dla rynków, że faktycznie rynek dyskontuje pierwszą od 14 lat recesję w amerykańskiej gospodarce, taką z prawdziwego zdarzenia. Dyskontuje słabość gospodarczą, natomiast każde odbicie od średniej 200-sesyjnej na wykresie indeksu S&P oznacza, że rynek będzie dyskontował spowolnienie gospodarcze w formie miękkiej, tak zwanego miękkiego lądowania i myślę, że warto sobie odpowiedzieć na pytanie, jaka jest kondycja, jaka może być kondycja gospodarki amerykańskiej na początku czwartego kwartału, ponieważ wczoraj poznaliśmy dane dotyczące kondycji amerykańskiej gospodarki na początku czwartego kwartału i te dane mogą nam odpowiedzieć na pytanie, w którą stronę rynek będzie jednak dyskontował się i pozycjonował w kolejnych miesiącach i kwartałach, ponieważ giełda dyskontuje to, co będzie się działo w gospodarce na przestrzeni następnych 6-9 miesięcy, więc jeżeli recesja ma faktycznie mieć miejsce, to dane powinny być bardzo słabe i powinniśmy dążyć właśnie ku tej recesji, ku temu, żeby dane pokazywały się na bardzo wyraźnie ujemnych wartościach. Ale następny wykres, który jest w tle, pokazuje inwersję krzywej dochodowości, w tym wypadku różnica między amerykańskimi dwójkami a dziesiątkami. I widzimy, że mniej więcej już od lipca te wartości są ujemne i jak pamiętamy także z historii, występuje kilkumiesięczne przesunięcie między wystąpieniem inwersji krzywej dochodowości a wystąpieniem recesji w amerykańskiej gospodarce. I właśnie ten scenariusz będziemy dyskontować nie tylko teraz w listopadzie, ale przede wszystkim moim zdaniem na początku przyszłego roku, kiedy rynek już będzie pozbawiony tych wszystkich cyklicznych schematów zachowań, które mówią, że w końcówce roku, w czwartym kwartale giełdy papierów wartościowych zachowują się generalnie najlepiej, a kiedy w styczniu już będziemy wolni od tych scenariuszy, wrócimy już do faktycznego dyskontowania stanu amerykańskiej gospodarki i prawdopodobnie będzie to rzutowało na wszystkie inne giełdy papierów wartościowych, więc moim zdaniem to, co się teraz dzieje na giełdach papierów wartościowych, faktycznie sygnalizuje nam, że rynek dyskontuje teraz już raczej miękkie lądowanie amerykańskiej gospodarki niż jakąś twardą recesję, natomiast sygnały płynące z inwersji krzywej dochodowości, sygnały płynące z innych czynników mogą nam sygnalizować, że te zachowanie indeksów giełdowych, które teraz obserwujemy, jest tylko i wyłącznie jakimś większym wzrostowym odbiciem, po którym rynek wróci do tendencji spadkowej i będzie faktycznie dyskontował tą recesję. Tak czy inaczej, wygląda na to, że jest jeszcze przestrzeń około miesiąca do tego, żeby wydźwignąć te indeksy giełdowe tak wysoko jak się da, a później wraz z początkiem stycznia wrócimy do tak zwanej normalności, czyli do tego, żeby faktycznie oceniać szanse na rozwój gospodarki bądź też na recesję. Natomiast dane, które się będą teraz pojawiały, pozwolą ocenić, czy faktycznie ta recesja już się teraz zaczyna, czy to miękkie spowolnienie, czy to spowolnienie gospodarcze, tak zwane miękkie lądowanie w amerykańskiej gospodarce raczej będzie miało miejsce, więc obserwujmy bardzo bacznie zachowanie giełd papierów wartościowych, które nam powiedzą, ponieważ
Tak było, jest i będzie, że giełda papierów wartościowych wycenia to, co się będzie działo w gospodarce, jeszcze raz przypominam, w tym wypadku w okolicach czerwca 2023 roku. Inwersja krzywej działa negatywnie na postrzeganie tego, co się może dziać w amerykańskiej gospodarce, a jak widzimy, amerykańskie obligacje wczoraj zaczęły kontynuować tendencję spadkową. Głęboko spadliśmy w okolice poziomu 3,70, czyli moim zdaniem rynek dyskontuje fakt, że szczyt inflacji stał się faktem i że w takiej sytuacji warto już grać na to, że inflacja w przyszłym roku będzie spadać, będzie się zmniejszała i to jest idealne środowisko do tego, żeby kupować amerykańskie obligacje. No i rynek moim zdaniem już dyskontuje taki scenariusz, dlatego te rentowności spadają, a to pomaga indeksom giełdowym. Jaka jest rynkowa wycena tego, gdzie mogą być stopy procentowe? Zobaczmy, co się dzieje. Implikowana stopa procentowa na przestrzeni ostatnich dni praktycznie się nie zmieniła i cały czas wycenia, że w czerwcu, a zwłaszcza w maju 2023 roku osiągniemy szczyt cyklu podwyżek stóp procentowych w okolicach 4,90%. Te wartości się nie zmieniają, natomiast rynkowa stopa procentowa spada i moim zdaniem to jest właśnie odpowiedź na pytanie, dlaczego rynek wierzy w szczyt inflacji w Stanach Zjednoczonych i że obligacje teraz są na topie i będą na topie w kolejnych miesiącach. Natomiast fakt, że ta implikowana stopa się nie ruszyła, to jest dowód na to, że prawdopodobnie faktycznie sięgniemy tych okolic w pasie 4,75 do 5% i jeszcze tylko kilka podwyżek stóp procentowych przed nami w Stanach Zjednoczonych, więc rynek wierzy, że szczyt cyklu podwyżek będzie miał miejsce już za parę miesięcy. I oczywiście teraz przejdźmy do odpowiedzi na pytanie, co słychać w gospodarce w październiku. Czy mamy to miękkie lądowanie, czy idziemy ku recesji? Odpowiedzią na to pytanie będą oczywiście twarde dane makroekonomiczne, czyli produkcja przemysłowa i sprzedaż detaliczna, którą poznaliśmy wczoraj za październik, czyli za pierwszy miesiąc czwartego kwartału. Okazuje się, że sprzedaż detaliczna była lepsza niż zakładały prognozy. Jak pokazuje wykres w ujęciu rok do roku, sprzedaż detaliczna w Stanach Zjednoczonych rośnie cały czas w okolicach 8%, to jest dobrą wartością. I mieliśmy także dane o produkcji przemysłowej i w tym wypadku była ona gorsza od prognoz, zwłaszcza kiedy uwzględnimy rewizję za wrzesień, to dane są jeszcze słabsze, a na wykresie w ujęciu rok do roku widzimy, że wzrost produkcji przemysłowej w okolicach 3% jest na poziomach maksymalnych, które miały miejsce w poprzednim cyklu gospodarczym, czyli w latach 2017-2019. Czyli tutaj sygnały płynące z gospodarki sygnalizują nam spowolnienie, raczej miękkie lądowanie, a nie jakąś recesję i moim zdaniem to jest najważniejszy wniosek, jaki płynie po tych danych, które poznaliśmy wczoraj. Czy będzie recesja w amerykańskiej gospodarce? Moim zdaniem wiele zależy od tego, jak zachowa się ta gospodarka na przełomie tego i przyszłego roku, zwłaszcza w pierwszym kwartale 2023 roku. I oczywiście pamiętamy, że procesy gospodarcze, które się dzieją w Stanach Zjednoczonych, wyprzedzają to, co się będzie działo w Europie, także w Polsce. To wyprzedzenie to jest około kilka miesięcy, około 2 kwartałów. I dzisiaj poznamy następne ciekawe dane dotyczące listopada. Listopadowy wskaźnik Fed Philadelphia, jeżeli on będzie pozytywnie zaskakiwał, to być może rynek faktycznie uwierzy, że raczej miękkie lądowanie będzie przed nami, a nie jakieś mocniejsze spowolnienie. I w takiej sytuacji oczywiście giełdy papierów wartościowych mogą na to zareagować. Z innych ciekawych wydarzeń, na które warto zwrócić uwagę, to to, co się dzieje na amerykańskim dolarze, który ewidentnie zaczyna dostawać zadyszki, kiedy euro-dolar testuje ważny poziom, czyli średnią 200-sesyjną, którą widać na wykresie dziennym. To są okolice ostatnich maksimów i poziomu 1,0430 i w takiej sytuacji wygląda na to, że ta średnia jednak zaczyna pracować i będą trudności, żeby dotrzeć do Fibonacciego 38,2% w rejonie 1,0610. Natomiast moc
tej średniej będzie w najbliższym czasie testowana bez mocniejszych spadków, jakiegoś gwałtowniejszego odbicia od tego poziomu. Raczej będzie to sygnał, że ta średnia ma ochotę, żeby być przepokonaną i żeby tendencja wzrostowa miała miejsce. I moim zdaniem raczej to jest scenariusz bazowy w końcówce tego roku, ponieważ wzrost popytu na ryzyko w ujęciu globalnym jest napędzany właśnie osłabieniem amerykańskiego dolara, więc każde kolejne informacje dotyczące tego, że zmniejsza się oczekiwanie co do tempa podwyżek stóp procentowych, będzie działać na niekorzyść amerykańskiego dolara i to jest szansa na to, żeby pokonać kolejne opory i rozpocząć następną falę wzrostową jako formy short squeeze'u, czyli wyciskania długich pozycji. Zanikającą zmienność widzimy także na parze dolar do jena, ale w przypadku, kiedy rentowności spadają, rośnie szansa i to bardzo mocnie rośnie szansa, że przed nami następna fala spadkowa par związanych z jenem, w tym wypadku dolar jena, czyli fala umocnienia jena japońskiego, więc moim zdaniem ta konsolidacja, która teraz moim zdaniem zaczyna przybierać formę trójkąta, formacji chorągiewki, ma ochotę, ma szansę na to, żeby klasycznie wygenerować tendencję spadkową, wybicie dołem, więc jest większe prawdopodobieństwo ruchu w dół niż ruchu w górę, zwłaszcza jeżeli utrzymujemy się poniżej psychologicznego poziomu 140. Na rynku walutowym na uwagę zasługuje także konsolidacja na coraz mniejszej zmienności na funcie brytyjskim. Para euro do funta brytyjskiego przykleiła się właśnie do osi symetrii sześcioletniej konsolidacji. Poziom w okolicach 0,87 działa i widzimy, jakie jest duże znaczenie. No i pozostaje po prostu czekać bardzo cierpliwie na wybicie, które powinno wtedy zadowolić wszystkich traderów, ponieważ moc i impuls albo przeciwko, albo na rzecz funta brytyjskiego będzie bardzo silny. Także pozostaje cierpliwość na rynku funta brytyjskiego. I te akcje wczoraj zakończyły sesję wyraźnie poniżej poziomu psychologicznego 4000 punktów, czyli mamy korektę na razie o charakterze bocznym, chłodzenie wskaźników z wyczekiwaniem, co się dalej wydarzy. Poziom psychologiczny 4000 punktów jednak działa i jest to widać sprzężenie z zachowaniem amerykańskiego dolara bez dalszych wzrostów i osłabienia amerykańskiego dolara. Trudno liczyć na następną falę wzrostową indeksów giełdowych. No i oczywiście będziemy dyskontować ten scenariusz, który moim zdaniem jest raczej korzystny dla akcji w końcówce tego roku, więc rajd Świętego Mikołaja powinien wkrótce się znowu pojawić. Powinniśmy być świadkami następnego wyciskania indeksów giełdowych tak wysoko, jak się tylko da, bo moim zdaniem fundusze inwestycyjne będą chciały zamaskować tak bardzo, jak się da, te wyniki inwestycyjne za cały 2022 rok, które są po prostu kiepskie, bo ten rok jest bardzo, bardzo wyjątkowy. Indeksy giełdowe spadają i równolegle spadają obligacje, więc naprawdę funduszom inwestycyjnym bardzo trudno wyjść na plus, w ogóle zbliżyć się do poziomów 0. Praktycznie zdecydowana większość jest na minusie, a sytuacja, która ma miejsce teraz, daje idealne warunki ku temu, żeby te indeksy giełdowe tak wyciskać wysoko na koniec tego roku, jak się tylko da, żeby zminimalizować, zneutralizować, jak się tylko da, ograniczyć straty, które wynikają z ruchu aktywów w 2022 roku. Z ciekawostek, które moim zdaniem sprzyjają popytowi na ryzyko, sprzyjają tendencji wzrostowej na indeksie Nasdaq, to nie tylko zachowanie rentowności amerykańskich obligacji, ale także zachowanie średnich kroczących, które w średnim terminie sygnalizują, że raczej jest większa szansa na wzrosty indeksu Nasdaq niż na spadki. Czy tak się stanie? Będziemy to bardzo ściśle monitorować. To ma bardzo duże znaczenie dla nas wszystkich. Indeksy giełdowe w Europie cały czas zachowują się relatywnie lepiej. Widzimy, że indeks DAX nie ma ochoty i siły nawet przetestować psychologiczny poziom 14 000 punktów, a to moim zdaniem sygnalizuje i świadczy o wielkiej i bardzo dobrej kondycji i wielkiej sile popytu i staje się to oczywiście zachętą do tego, żeby zaczynać wierzyć i marzyć w to, że wkrótce będziemy testować nawet maksima wszechczasów. Jestem też bardzo ciekawy, czy indeks DAX dalej ruszy w górę, ponieważ jeżeli dalej ruszy w górę,
to inwestorzy naprawdę uwierzą, kolejne zastępy inwestorów uwierzy w to, że rozpoczęła się hossa na indeksie DAX, ponieważ DAX także odbił o 20% od swoich minimów, które były ustanowione jeszcze miesiąc temu. Więc no tak po prostu zaczynają się hossy bardzo dynamicznym odbiciem. W tym wypadku ma to miejsce i to obserwujemy. Dzisiaj poznamy o godzinie 11 ostateczne dane o inflacji CPI dla strefy euro, ale myślę, że tutaj nie należy liczyć się z jakąś zmiennością na rynkach finansowych po tych danych, które poznamy. One są po prostu już znane. To jest weryfikacja danych makroekonomicznych. I oczywiście rynek surowcowy. Ja sygnalizuję w ostatnich dniach, żeby równolegle do zachowania indeksów giełdowych śledzić rynek miedzi. Rynek miedzi wczoraj zaczynał już zasłaniać lukę wzrostową, która była utworzona parę dni temu, a to źle świadczy o kondycji popytu i zwiększa szanse na jakąś korektę z tych poziomów. No i oczywiście moim zdaniem też jest to powiązane z zachowaniem amerykańskiego dolara. Jeżeli miedź utrzyma jednak tą lukę, a już teraz myślimy o kształcie świecy tygodniowej, to popyt na ryzyko powinien to wykorzystać. Natomiast każde zamknięcie luki, każdy spadek poniżej luki byłby bardzo i będzie bardzo złym prognostykiem na co najmniej krótkoterminową przyszłość na rynku ryzyka i warto moim zdaniem obserwować, co się dzieje na rynku miedzi. W korektę wchodzi także cena złota, natomiast w takiej sytuacji, kiedy rentowności spadają, trudno liczyć na to, żeby ta cena złota spadała bardzo wyraźnie, natomiast mamy korektę i o tej głębokości zobaczymy, jaki jest silny rynek. Na rynku surowcowym widać także spadki ceny ropy naftowej. Zaczynamy się oddalać od poziomu osi symetrii horyzontu w okolicach $85 i w takiej sytuacji nowe minima w tendencji spadkowej zachęcają do tego, żeby przetestować poziom $80. Ale czy tak się stanie, zobaczymy. Charakterystyka trendów w ostatnich 2 miesiącach jest taka, że raz rynek rośnie, raz spada, więc to jest klasyczna konsolidacja. W takiej sytuacji po prostu należy czekać i oczekiwać kierunku wybicia i później po prostu dołączyć się do tendencji, która się pojawi. Na chwilę obecną konsolidacja ma miejsce i po prostu trzeba czekać na to, w którą stronę rynek dalej ruszy. I to, co oczywiście także nie sprzyja popytowi na ryzyko, to fakt, że Bitcoin cały czas nie ma ochoty wrócić na poziom $17,500. Utrzymanie poniżej tego poziomu przypomina to, co się teraz dzieje na rynku na parze dolar do jena. Tak jakby rynek tworzył tutaj konsolidację o charakterystyce chorągiewki z analizy technicznej i moim zdaniem rośnie prawdopodobieństwo ruchu w dół niż ruchu w górę, ale oczywiście należy być gotowym na każdy scenariusz. Jeżeli popatrzymy na aktywa ryzykowne, to oczywiście patrzymy także na polskie aktywa. Wczoraj rynek pokazał swoją siłę, odporność na informacje, które się pojawiają. Rentowności polskich obligacji cały czas są poniżej poziomu 7%. To naprawdę zachęca do następnej fali aprecjacji krajowych aktywów. Polska stopa procentowa, ta rynkowa ma możliwość spadku nawet w okolice 6% w najbliższych tygodniach, więc jest perspektywa naprawdę na kolejny ruch w dół, na kolejną falę zakupów polskich obligacji, podobnie jak złotego. Para dolar-złoty, euro-złoty zanegowały cały impuls, który pojawił się 2 dni temu i moim zdaniem świeca tygodniowa, która już teraz jest tworzona, będzie faworyzowała scenariusze krajowa waluta, czyli aprecjacja krajowej waluty w sytuacji, kiedy euro-złoty pokonałby ostatnie minima oraz linię trendu wzrostowego, którą widać na wykresie, to byłoby to zaproszenie do następnej fali umocnienia krajowej waluty. I to moim zdaniem będzie taki techniczny sygnał, że rozpoczyna się następna fala presji na to wszystko, co płynne i polskie. I na koniec warszawska giełda papierów wartościowych, ponieważ on pokazała moim zdaniem wczoraj swoją siłę, ale cały czas uważam, że poziom 1700 punktów jest punktem odniesienia w sytuacji, kiedy doszłoby do jakiejś korekty, ponieważ utrzymanie nad tym poziomem
faworyzuje zdecydowanie scenariusze prowzrostowe, a każdy spadek poniżej dopiero zachęcałby do jakiejś korekty spadkowej. Dzisiejsza sesja być może będzie testem tego poziomu, natomiast wydarzenia ostatnich dni pokazują wielką siłę warszawskich akcji, zwłaszcza tych dużych, a to zwykle sygnalizuje, że rynek ma ochotę na wznowienie tendencji wzrostowej. Takie jest też moje nastawienie. Spodziewam się dalszych wzrostów, prędzej czy później nawrotu do ruchu w górę, a jeżeli pokonamy ostatnie maksima, otworzy się wtedy perspektywa do ataku nawet na psychologiczny poziom 2000 punktów jeszcze w tym roku. Czyli zobaczymy, jak to będzie, ale sytuacja faworyzuje scenariusze prowzrostowe. Co słychać w gospodarce w październiku? Myślę, że scenariusze są na razie takie, że faworyzują dobre scenariusze prowzrostowe na giełdach papierów wartościowych, ponieważ rynek jakby miękko lądował w sytuacji spowolnienia gospodarczego, a nie dyskontował recesję. Dziękuję za odsłuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków. Jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość, zachęcam tych wszystkich, którzy chcą śledzić mój portfel w edycji listopadowej, o wysłanie specjalnej wiadomości. Adres e-mail poniżej, a będziecie otrzymywać wiadomość z informacjami, jak modyfikuję mój portfel w zależności od zmieniającej się sytuacji rynkowej następnego dnia na indeksach giełdowych, na Forexie, na surowcach, na obligacjach, a nawet na Bitcoinie. I oczywiście zachęcam także wszystkich, żeby dłużej niż zwykle obserwować bloki reklamowe na kanale, ponieważ cały przychód reklamowy za listopad zostanie przekazany na prezenty pod choinkę dla ubogich dzieci na polskiej ścianie wschodniej. Także dziękuję za wszelką pomoc. Widzimy się i słyszymy dzisiaj po południu i życzę dzisiaj stopy zwrotu. Pozdrawiam.